Siema, słuchajcie, Bartek z tej strony. Rozebrany trochę ekspres, bo zapomniałem włączyć mikrofonu i ten początek wam z jakimś opisem zrobię albo w przyspieszonym tempie puszczę z jakąś muzyką. Zresztą do muzyki zaraz wrócimy, bo mamy tutaj piękną katastrofę. Philips Latte Go. Może ja to zrobię. O, gdzie jest kawa, panie? Gdzie jest kawa? Ten początek, który nagrałem bez dźwięku, wam puszczę pewnie zaraz po tym przyspieszonym tempie, także jeszcze raz, bez dubli, drugi odcinek, Philips Latte Go, symbol właściwie nie ma znaczenia, bo one w środku skonstruowane są tak samo, różnią się panelem, ale dla formalności EP4346. Zgłoszenie klienta nie parzy kawy, no jakby zupełnie nie wiedzieć czemu. Mi pękła jedna zawleczka przy wyciąganiu, ale to też jest tu norma. Powiem tak, ponieważ to będzie bez dźwięku, odkręćcie sobie w tym ekspresie tylko, bo ja już go rozebrałem z tyłu i z przodu, chociaż jest to banalne. Jak macie taki ekspres, odkręćcie sobie raz na jakiś czas te 3 wkręty. I tu jeszcze macie, to jest Torx T10 chyba, wszystkie te wkręty. Tu macie taką kopułkę, ją też odkręćcie. I wtedy tutaj tak, tu będzie bok. Dygając, wypnijcie sobie tą górę, zajrzyjcie. Bo ten młynek działa, klient miał farta. Ale to już ostatnie jego podrygi. Ta kawa jest wszędzie, jest w silniku, zaraz będziemy to wysysać. Problem polega na tym, że ułamuje się to, zobaczycie za chwilę. Ja to zrobię tak. Puszczę wam to, co nagrałem, te 10 minut, bo to bez dubli konwencja, że nawet jak robię pauzę, bo przyjdzie klient, to wracamy do tego samego momentu. Puszczę wam to teraz i za chwilę po tym będę to odkurzał. Ja sobie w tym międzyczasie to wszystko odkurzę, już nie będę wam tego pokazywał. No, słuchajcie, trzeba to wszystko wyczyścić, trzeba wyssać odkurzaczem z tego młynka całą kawę. Urywa się, nie wiem z czego to wynika, mnie się wydaje, że tu jest za cienki plastik. To jest element odpinany od młynka, ale tylko wtedy, gdy zdejmiemy górne żarno. Zobaczycie to później, jak będę zakładał nowy. On powinien być fabrycznie wpięty tu. Mieli się kawa, tędy w dół, spada z drugiej strony do zaparzacza, zaparzacz się zamyka, parzy kawę. To nie jest pierwsza, druga ani 10. usterka tego typu w Philipsie Latte Go, więc tu coś jest na rzeczy. I ta kawa, bo to wtedy w ekspresie zostaje dotknięte, zbliżone, więc powiedzmy 50, 60, 70% tej kawy mieli się tam, gdzie trzeba, a reszta widzicie, gdzie jest. Będziemy to wymieniać na nowe, ja tu mam. Ja to biorę ze starszych modeli Saeco, ponieważ Saeco jest teraz częścią firmy Philips. W jakimś tam stopniu, nie znam tych koligacji rodzinnych, nazwijmy to. Ja to zamawiam do starszych modeli Saeco. To jest nowa część oczywiście. Założymy to tu, podkleimy to jakimś klejem. Mnie się sprawdza Patex bodajże. Zobaczycie. Taka typu kropelka, tylko w żelu. Ale to za chwilę. Więc słuchajcie, obejrzyjcie sobie teraz. Ja tam pewnie dodam w montażu jakiś komentarz. Jak to rozkręcałem, żebyście mieli tą świadomość. Żebyście mogli to zobaczyć. Sprawdzałem tam też ten ekspres. On po prostu burczy. I cała woda idzie do tacy. To też będzie na filmie widać. Przepraszam was, no zapominam jeszcze czasami o pewnych rzeczach, ale będę dążył do poprawienia tego. Fakt, że ten mikrofon też mi robi jakieś psikusy, ale to podejrzewam jest wina moich ustawień. Więc co, zróbmy teraz pauzę, ja to wszystko odkurzę i wrócimy w tym samym momencie. No to będzie 10 minut tutaj szczoteczką jechania. Tu sobie możemy, co lepiej, kopczyk usypać. Zobaczcie, ile tej kawy w tym ekspresie było. To jest... Nie mam baterii w wadze, bo mi się wyczerpały. Konkretny kopczyk. Myślę, że tu jest ze 200 gram, może więcej. Także słuchajcie, obejrzyjcie teraz sobie to, co mówiłem. Wracamy, jak to wszystko odkurzę.
Trochę tu sprzątnijmy, słuchajcie. Widzieliście, ile to było walki. Ile tego tam było, ale za to jak pięknie pachnie w firmie, to moje. Każdy, kto do nas wchodzi, ale u pana pięknie pachnie. No, na odświeżacze powietrza w firmie nie wydajemy, u nas zawsze pachnie kawą. Ja pachnę kawą, moje ubrania pachną kawą. Mój kot, którego już niestety nie mam, też pachniał kawą, wszystko pachnie kawą. Słuchajcie, w miarę to jest wyczyszczone, tu jeszcze widzę jakieś... To też nie ma tutaj, to też nie chodzi o to, żeby tutaj to wypolerować na błysk, to jest wnętrze ekspresu, no ale spójrzcie, jest ok. Młynek odkurzony, ja tutaj powysysałem co mogłem. Gumka, sprężynka, żeby nie zapomnieć. Tutaj pod młynek to jest taka, żeby nie przenosić całkowicie wibracji na młynek. Kółeczko, przeczyścić. Gumka, nie kółeczko, gdzie ja tą wysypkę nową, dobra, to teraz jesteśmy w młynku. Tu wszystko w miarę. Czy ja to zrobię bez rękawiczek, to się dowiemy. Musimy odkręcić górne żarno. Żeby odkręcić górne żarno, musimy wykręcić tą ograniczającą tutaj śrubełkę. Można też pokrywkę wykorzystywać na śrubki, to nie jest nic złego. Tu mamy jeszcze gumkę taką izolującą. To ona gdzieś tutaj, ona wchodzi tu. Tu gdzieś jest ten problem. O matko. Ale jakby nie szukajmy problemu, nie wracają do nas, robimy już parę razy, mieliśmy taką usterkę. Co prawda na razie klient oddał ekspres na to, że nie robi kawy. My na razie poruszamy się w obszarze, o którym klient nawet nie wiedział. No ale no nie możemy tego tak zostawić. Ja generalnie nie wypuszczę ekspresu z czymś takim, zresztą no to nie ma najmniejszego sensu. Tu mamy regulację, która blokuje nam ten młynek. Bo tu generalnie jak znajdę, o, ja to sobie robię z takich elementów, ale tu nam generalnie wchodzi regulacja, którą widzimy przy złożonym ekspresie. Ja mam tutaj z jakiegoś starego Saeco wkładkę regulacyjną. Możemy też sobie kręcić tym. Musimy to górne żarno razem z kołnierzem odkręcić. Żeby odkręcić, trzeba wcisnąć i kręcić nie w tą stronę. Tak jak słoik, dokładnie tak samo. Można to zrobić ręką, można to zrobić za pomocą klucza, bo to jakby spójrzcie, jak sobie to wcisnę palcem, to mogę tym kręcić. Do oporu i wyciągamy. Tu jeszcze trochę kawy będzie, to jest normalne. Możemy też wjechać szczoteczką, wyczyścić te gwinty. Tu wszystko wygląda ok. To samo tu. To i tak za chwilę będzie w kawie, bo kawa mieląc się wszędzie tu powłazi. No i co? To oczyszczamy. Dobrze jest to psiknąć jakimś odpuszczaczem. I teraz tak, będziemy to nakładać i kleić. I możecie mi zarzucić, że klejenie nie jest tu profesjonalne, ponieważ to i tak się trzyma. Ale ja robię to w ten sposób właśnie, bo mam pewność, że to będzie tutaj mocniejsze na tym słabym ogniwie, na tym połączeniu. Bo to normalnie wkładamy tak. Na ile to widzicie, jakby nasuwamy ten kołnierzyk do środka. No i teraz trzeba stuknąć, żeby to się zapięło, ale ja najpierw Patex Super Clay Ultra. Słuchajcie, to wtedy złapie mocno. To się da wyjąć, bo tu ktoś mi pewnie zarzuci, że to już jest niewymienialne. Da się to wyjąć, ten element jest dosyć słaby w porównaniu do tego kołnierza. Poza tym, umówmy się, ten klej nie jest jakiś mega mocny. Ja smaruję to tutaj na tych prowadnicach. Niedużo, dosłownie trochę. On trochę tu wprowadzi elastyczności, a na pewno nam to wzmocni. Przecież wiem, że mi zaraz kapnie i się przykleje do blatu. To może tak, najwyżej się przykleje do podłogi. Nasuwamy. Jeśli nam nie chce dojść z wyczuciem i musi się tutaj zniknąć szczelina. Pięknie to doszło. Ja jeszcze dla pewności tutaj daję kropeleczkę. Taka jest moja metoda i ona mi się sprawdza. Jeszcze nie doszło.
Czy nam doszło? Jeszcze nam nie doszło. O, nie wiem, czy będziecie to widzieć, tu już szczeliny nie ma. Wszystko jest wysmarowane. Ten młynek możemy składać, mogę, ale mam manierę dziwną. Mogę go składać, bo on sobie w trakcie wyschnie. Poza tym to jest szybko schnący klej. Odkładamy na bok, żeby sobie nie przykleić rąk do biurka. Tu mamy takie, to też jest ważne przy składaniu, mamy takie 3 wypustki, jedna jest szersza. Dokładnie ta. I w młynku mamy tak samo. 3 takie gniazda i to jest szersze. Więc to nam się przy wkładaniu musi zgodzić. Ciężko to pokazać. Musi nam to wszystko wejść tu prosto. Tak w ogóle żarna ceramiczne nie polecam. A dlaczego, to zrobimy kiedyś o tym odcinek. Mocno dociskamy. Tak przy okazji, produkcja młynka, bo tu macie naklejkę, ledwo ją widać od tej kawy zabarwionej. 39 tydzień 2020 roku. Rok ma 52 tygodnie, czyli to jest za połową, czyli ten ekspres nie ma 3 lat. No i sami widzicie, tu jest ta data, może zobaczycie tu na tej wlepce. Tą kopułkę. Tu mamy złożone. Ja jeszcze oczywiście nie zakręciłem go, zapomniałem, więc by mi wystrzelił podczas pracy. Dokładnie odwrotnie, może zrobię to tak jak zrobiłem w drugą stronę, czyli kluczyk. Jeśli nie idzie, to znaczy, że jest niedociśnięty dobrze. A już, ponieważ jest wyczyszczony, to idzie lekko do oporu i tak trochę do tyłu. Regulację będziemy robić później. Od razu za pamięci ten wkręt, który przed chwilą wykręciłem. Już mnie wszystko swędzi, bo ta kawa tutaj fruwa w powietrzu. No ale generalnie jest zdrowa dla skóry, tylko strasznie wysusza. Muszę iść zaraz umyć ręce. Już czuję, jak mnie pieką. Dlaczego ty nie pasujesz, śrubko moja ty droga? Bo cię krzywo wkrętam, to jak masz pasować? Lecimy. Tak z wyczuciem, żeby tu nie ukręcić, to jest plastik. Wysypkę mamy wymienioną, fajna nazwa swoją drogą, wysypka młynka. Gumkia. Tu możemy trochę przetrzeć. I tu problem jakby doraźny, o którym klient zostanie poinformowany, mamy rozwiązany. Tu jeszcze jest trochę kawy. Tej elektryczności. Kawa jako taka nie przewodzi prądu, ale ona chłonie, jest hygroskopijna, chłonie wilgoć, więc może zacząć przewodzić prąd. O, oczywiście już się przykleiłem, no ale to jakby norma. Poklejone paluchy, pokaleczone i śniady jestem, opalony. Gdzie pan był na wakacjach? Panie, w robocie. I czemu pan tylko ręce opalił, a od spodu ręce się podobno nie opalają? No panie, gdzie panie? Opalają. Przeplatamy przewody. Plus, jakbyście zapomnieli, z reguły jest u góry, ale jest tu opisane, tu przy tej końcówce jest napisane plusik, a plusik jest kolorowy. W tym przypadku, bo mamy przewód czerwony i czarny. Minusik czarny. Dobrze sprawdzamy. To są końcówki na zatrzaski, czy one weszły, bo młynek drga. I się wypnie. I będzie błąd 1 albo 2, już nie pamiętam. Wszystko ułożone, wszystko dociśnięte. On ma tak pracować na sprężynie. Tu ma być luz i spontan, żeby było lepiej widać. Przewody od razu za pamięci chowamy na swoje miejsce. Zaraz wam to pokażę. Bo potem zapomnę i je przytnę. A jak je przytnę, to sobie narobię roboty typu lutowania. Tu jest taki specjalny korytarz
dla tych przewodów. Kluczyk do młynka na razie chowamy. Muszę to powtarzać, wejdzie mi w krew. Na razie profesjonalnie zgarnę. Ręką nie będę odpalał wichury. Słuchajcie. No dobra, odpalmy go. Raczej wątpię, że on będzie robił kawę, ale może mnie zaskoczą. Kto wie. Ein Tasche. Uczyłem się kiedyś niemieckiego, ale szczerze mówiąc nie wiem, co mówię. Może i dobrze, może źle. Zasilanie. Dajcie mu ognia. Jest. Odpalamy. Jakoś tak chcę wam to pokazać. Co prawda tu się nic nie będzie działo, poza tym, że będzie woda płynęła. Jak macie tak otwarty ekspres, pamiętajcie, że młynek może wam wciągnąć paluchy. Słuchajcie, niech on się odpali, ja idę sobie opłuczę ręce. Bo zaraz mnie szlak trafi, tak mnie już spędzą. No nie, idzie wszystko tylko którędy. A zobaczmy, czy pójdzie woda wylewką tutaj spieniającą końcówką i do gorącej wody. Bo on na razie generalnie jest gotowy do pracy. On tego nie odnotował w żaden sposób, że ta woda popłynęła gdzie indziej niż powinna. No ale to more drinks. Always more drinks. Gorąca woda. Play. Czyli ten elektrozawór nam działa. Dobra, słuchajcie, to ja obstawiam. Na pewno go musimy wyłączyć. Na pewno to musimy stąd zabrać. Jak również to. Coś tu mokro, ale one się moczą, te ekspresy też. Woda z daleka, jak zawsze. Zaparzacz na bok. Moim skromnym zdaniem problem jest w tym elektrozaworze. Tylko pytanie, czy w końcówce tutaj gorącej wody wykręćmy ją. Być może, że jednak jest pęknięta uszczelka. Tutaj w tych ciemnościach nie widać, bo tu jest wszystko zaparowane. Zaraz jak wyjmę ten element, to będziecie wiedzieć, o czym mówię. I też ważna uwaga przy wyjmowaniu tego elementu. Chwilę po odpalaniu ekspresu. Co prawda tutaj nie powinno się to zdarzyć, bo to ciśnienie gdzieś ucieka. Uważajcie, bo on teraz jak poluzuje drugi wkręt, tam jest ciśnienie. Tu go pewnie nie będzie, tak jak mówię, uciekło bokiem. Ale potrafi po pierwsze on wystrzelić, po drugie tu buchnie para. Mam parę takich śladów na ciele, więc ja to profilaktycznie wyciągnę kombinerkami, bo wtedy mogę szybko uciec z ręką. Tak myślałem. Za wiele się tu nie wydarzyło. Słuchajcie, mamy winowajcę. Aż podejdę z drugiej strony kamery. Wezmę sobie, a może pokażę palcem. Nie wiem, czy to zobaczycie. Tu jest pęknięta uszczelka. Tutaj nad moim palcem. Nie wiem, czy to widać. Jak ją zdejmę, to będzie widać na pewno, bo ona mi w tym miejscu pęknie. Więc dziobak. No ewidentnie jest pęknięty.
To się zdarza. Tu ciężko mówić, że to jest wada. To za każdym razem, jak parzycie kawę, zaparzacz się wszystko w kawie. W ten sposób zamyka, jak już złapie mieloną kawę do siebie i to podjeżdża do góry i wchodzi dokładnie tak ten element. O. I tu jest pompowana woda, która potem idzie przez kawę i tędy wychodzi nam do wylewki. Tu jest jakakolwiek nieszczelność, nawet drobne uszarpanie, nie tylko pęknięcie tej uszczelki. Całe ciśnienie Wam ucieknie tędy, bo to jest chyba 15-barowa pompa, ale to nie ma znaczenia, czy to jest 15, czy to jest 16. To jest duże ciśnienie, to jest naprawdę duże ciśnienie. Pomyślcie sobie, ile macie barów w oponach w samochodzie, a w rowerze, albo w rowerze. No i ucieka przez tego jednego małego fraglesa, który zaraz, jak go pociągnę mocniej, to się urwie dokładnie w tym miejscu, w którym jest pęknięty, chociaż teraz jak jest nienaciągnięta, to tego nie widzę. No widzicie, nawet się tak łatwo nie urwie. To są dosyć odporne silikonowe uszczelki, no ale jest poszarpana i zaraz wymieniamy oczywiście komplet. Nie ma tu co na tym oszczędzać. Zajrzymy jeszcze do środka tego zaworu. Tu mam taki śrubokręt, nie mam, zaginął. Jak tam nie mam, to gdzie mam? Na podłodze nie mam. To mi podpierdzielił śrubokręt. O, to jest question. No dobra, weźmy jakiś inny. Ten też się nada. Ale gdzie on jest? Odkręcamy. Tutaj jest taki tłoczek. Miejscem na śrubokręt. Najlepiej większy. Dobra, dajcie, bo poszarpie ten tłoczek takim małym dziadem. Przekręcamy w prawo i wypychamy go tu od dołu. Są takie, no to jest takie obkręcić i wyciągnąć. Tylko to samo, jak jest nowy, to samo wyskoczy, bo tam jest sprężyna, natomiast tu mu trzeba trochę pomóc. Pyk. Zaworek. To wszystko generalnie wygląda dobrze. Ja to oczywiście tutaj dla pewności dziabnę szprejem. Szczoteczka, ale nie ta sama co od kawy, o tym trzeba pamiętać, bo tam są drobinki kawy. Cyku pyku, czyścimy to zawsze przy rozbieraniu. To nie jest konieczne, ale słuchajcie, róbmy to porządnie, bo to jest sekund 5, plus całe spodnie brudne, no ale to już inna sprawa. A klient będzie zadowolony, a my mamy dużo większą szansę, że nie wróci do nas ten temat. Więc naprawdę warto poświęcić chwilę, żeby to zrobić tak, jak sztuka przykazała, a nie na odpierdziel się. Ja zawsze robię tak, jakbym robił dla siebie, a wręcz dla siebie robię gorzej, bo nie mam czasu. Szef bez butów chodzi. Wracamy. Zaworek z prężynką do dołu. Tłoczek z ząbkami do góry. On nam wejdzie tylko w jeden sposób. Teraz, ponieważ to jest wyczyszczone, to on się jakby wyskakuje. Uważajcie, bo jak Wam wystrzeli, to sprężynkę jest ciężko znaleźć. Wciskamy, przekręcamy, jest zablokowane. Nowe uszczele. Sztuka jedna. Boże, jaki syf. Sztuka jedna. To nie ta. Sztuka druga. Paczek uszczelniaczek na plecy. Jeszcze spojrzę, ale tu nie mają prawa znaleźć się używane uszczelki. Nie zaszkodzi spojrzeć. Nakładamy tą główną. Nakładamy tą dolną. Zawór, ja go nazywam V3, Saeco Philips nazywa go chyba zaworem gorącej wody, tak mi się wydaje. Chociaż ja właśnie używam zawór V3, bo zawór gorącej wody to ludzie bardziej kojarzą tą wylewkę, takim się kojarzy. No ale jak zwał, tak zwał. Możemy tu jeszcze siuwaksu dać trochę poślizgowego, nie zaszkodzi na początek, aż się ułożą. I tu jeszcze w środku, tego to nie macie szans zobaczyć, ale ja to wyciągnę. Są dwie uszczelki. O. Je też warto wymienić. One tu wchodzą na ten czpień. Je też warto wymienić, bo tak jak mówiłem przed chwilą, to są groszowe sprawy.
A taka jedna uszczelka jak padnie, to ekspres przestaje działać. Uszczelka, nie wiem, 3 zł kosztuje netto chyba, 5 zł, no. To też pewnie zależy od jakości. Ja na takich rzeczach nie oszczędzam, bo przez takie pierdoły potem muszę rozkręcać ekspres po raz drugi. A pamiętajcie, reklamacja to już jest wasz czas, prywatny, może nie prywatny, źle powiedziałem, wasz czas, gdzie pracujecie za darmo, czyli tracicie. Więc słuchajcie, czasami mamy takich zdenerwowanych klientów, bo to są tylko maszyny. Ja zrobię 40 kaw, a u klienta przy 41 coś się wydarzy, bo zawsze testujemy tam 20, 30, 40 kaw, w zależności od czasu. I ja to przetestuję na wszystkie strony, wyczyszczę, wypoleruję, oddam klientowi. Nawet miałem taki przypadek w zeszłym tygodniu. Klient mówi: panie, sprawdzał pan ten ekspres? Mówię: no chyba. Byłoby raczej bezsensem nie sprawdzać tych ekspresów po złożeniu, bo jaki miałby w tym interes? No bo on nie robi kawy. Właśnie to chyba nawet był Philips, chyba taki objaw. Słuchajcie, no mówię: przepraszam, no facet zdenerwowany. Mówię: wie pan, no nie zrobiłem tego celowo, dla mnie to żaden interes, że ja muszę go teraz drugi raz rozkręcać, tu akurat nie jest jakoś to czasochłonne. Głupia chyba, już nie pamiętam. Chyba któraś z tych uszczelek, jak wkładałem, się podwinęła i ją zrobiła parę kaw i ją przecięło. No, mój błąd, niezamierzony, no ale na szczęście załatwiona sprawa. I bywa i tak, no nie myli się ten, co nic nie robi. Takie słynne przysłowie, ja je bardzo uważam za mające zastosowanie w dzisiejszych czasach. To też Siuwaksem, to jest wazelina bezzapachowa, to może być smar kosmetyczny, techniczny, tylko dopuszczony do żywności, bo to jednak ma kontakt z wodą. To jest certyfikat do sporadycznego kontaktu z żywnością NSF bodajże, bo to jest mój smar. Ja do tego, co teraz pokazywałem, używam wazeliny bezzapachowej. A to jest smar CX80 silikonowy do tworzyw sztucznych i gumy. On jest bardzo dobry. Chyba to jest ten NSF certyfikat. Nie pamiętam, powiem wam, zabijcie. Jak wiecie, to mi podpowiedzcie. Wiem, że on jest dopuszczony do kontaktu z elementami, które mogą mieć kontakt z żywnością. Kręcimy, skręcimy. Upadniesz, czy cię wkręcę? Wiadomo. Przecież wiadomo. I teraz słuchajcie, ja doprowadzę tutaj do końca to. Tu też jak wkręcacie ten zawór, to wszystko pamiętajcie, idzie metal w plastik. Teoretycznie powinienem wam mówić, żeby robić to śrubokrętem, nie wkrętarką, bo wkrętarką jest łatwo przeciągnąć, mimo że ja mam tutaj sprzęgło na minimum ustawione. Ale to jednak jest rozpęd, waga tej głowicy. Ja to robię wkrętarką, bo robię to 100 000 raz, więc już mam wyczucie, jak widać. Nie no, nie mogę wam tego pokazać, bo ja to będę 4 godziny teraz wkręcał. Wiecie, gdzie to wkręcam. 2 wkręty tutaj na zawór wody. Ciemno, jak nie powiem gdzie. To mamy wkręcone. Młynek mamy doprowadzony do porządku. Ja to teraz odpalam, jak zrobi kawę, to robię testy spieniania. Nie mam co prawda od klienta tego podwieszanego dzbanka, ale one miewają taki problem, że na przykład 1-2 mleka spienią, a jak się tu elektrozawór nagrzeje, to on się już nie domyka i zaczyna cała para lecieć w tarce, więc to też sprawdzę, popuszczam tu parę. Oba te elektrozawory i tak, jeśli klient tylko oczywiście zdecyduje się na przegląd, bo już jakby tutaj kosztowo. Regeneracja młynka, nowa wysypka, klejenie, podklejanie, umacnianie, tego ja to tak nazywam. Regeneracja zaworów V3, wymiana uszczelniaczy. Zaparzacz na bank, trzeba wszystkie uszczelniacze wymienić. Co do tutaj sprzęgła, to jeszcze zobaczymy, jak wyczyścimy. Bo ono mogło być powodem zerwania tej uszczelki, trzeba będzie tutaj się przyjrzeć pod lupą. Natomiast jeśli robi teraz kawę, to kończymy. Ja dzwonię do klienta, wysyłam kosztorys. Czy rozbieramy te wszystkie elektrozawory, czyścimy, bo to warto tutaj robić w tym modelu. Czy mamy tutaj grzałkę porządnie odkamienić, wpinając się wężykiem tutaj gorącym odkamieniaczem i trochę ją tu pomęczyć. Oczywiście wszystkie o-ringi, czyli tu są po 2 na stronę. 2, 4, 6, 8, 9. Te końcówki też lubią pękać, ale to nie jest jakaś częsta przypadłość. 9,
Tu mamy cyban, będzie trzeba wymienić, czyli 10 liczmy, bo cyban jest podobny cenowo do O-ringu. Tu jest trytka, no ja to uznaję za takie trochę dziadowanie, no można było tu zrobić cybant, ale z drugiej strony druga szkoła mówi, że cybant jak zaciśniemy, tu jest plastikowa końcówka, możemy cybantem zgnieść końcówkę, więc cofam to, co powiedziałem, nie czepiam się. Działa, mocno jest zapięte. Tu wyczyścimy standardowo wężyki na tym obiegu zimnej wody, który do grzałki idzie. Te wszystkie tutaj. Regulacja młynka to na koniec. Więc słuchajcie, to już będą takie pierdolety, wymienianie o-ringów. Za długi będzie ten film, nie będzie Wam się chciało tego oglądać. Żadna filozofia, wypinacie wężyk, wyrzucacie o-ring, to są dokładnie te same. Wyrzucacie o-ring, wkładacie nowy, palcem maznąć smarem. Co tu trudnego? Zaparzacz zapięty, tacka. Może nam wystarczy tej wody. Filtr też wyjmiemy, zobaczymy. Ale leci woda z filtrem, więc filtr na razie wygląda, oczywiście nie wiem w jakim on jest stanie, ale wygląda, że działa. Czyli na ten moment, poza pracą włożoną, mamy tutaj elementy wymienione. Już naprawdę zaraz się zadrapię na śmierć od tej kawy. Odpalamy. Ognia. No i zobaczmy, czy jest progres. Nagrzewanie. Tego jeszcze oczywiście ja go przetrę tutaj jeszcze na mokro wilgotnym ręcznikiem, żeby tego takiego ostatniego kurzu kawowego się ze środka pozbyć. Ale to już kosmetyka. Grzej się Pan. No i chwila prawdy. Sami widzicie, nie było tego efektu. Dla spełnienia checklisty formalności nie mam hopera mojego profesjonalnego z butelki. A gdzieś ty się podział, chłopaku? W którym ekspresie cię zostawiłem? Nie no, to się nie dzieje. Ja muszę mieć mój profesjonalny hoper. Poczekajcie. Co ja tu naprawiałem? Tu. A, jest. W biurze. Najlepsze narzędzie. Czyli ucięta butelka. To moja Gosia mi doprofilowała, bo ja to na takim paździerzu sobie dociąłem. Ja mam, pewnie to zauważyliście albo zauważycie, ja mam problemy z takimi, znaczy to nie są problemy z takimi prostymi rzeczami. Ja się po prostu nie pierdzielę z prostymi rzeczami. Jak mam uciąć butelkę, to ją ucinam jak leci. Oczywiście utrudniam tym sobie pracę, ale mam Gosię, pozdrawiam Gosia, która mnie ratuje w takich sytuacjach. Dajmy moc na maksa, nie bójmy się tego. Już? Już. Okej, play. Mielin, panie, mielin. Zróbmy to ładnie. A co? To będzie kwestia jeszcze regulacji tego młynka, ale i tak nie jest źle moim zdaniem. Dobra, słuchajcie. Philips Latego bardzo popularny, bo to nie są, ten akurat to jest jakiś wyższy model, ale te ekspresy naprawdę tanio można w Lidlu czy gdzieś było kupić, można kupić. Cały czas są na to jakieś promocje. Widzieliście jak to wygląda, co mniej więcej tu trzeba było zrobić. Ekspres trafił na nieparzy kawy, powodem nieparzy kawy była pęknięta uszczelka, pęknięta gumka. Ale na szczęście, właściwie może klient mówić o szczęściu, że ta gumka pękła. Ja wiem, że to z reguły jest nieszczęście, ale tu było to szczęściem klienta, że pękła gumka, czyli dla tych, co nie wyrwą to z kontekstu, pęknięta
jedna z 2 uszczelek zaworu wody w środku tam, pod zaparzaczem, zaworu V3, zaworu wody, zaworu trójdrożnego, nazewnictwo jest różne, głównie ta, no jest pęknięta i obdrapana. O, widzicie? Teraz szarpnąłem w dobrym miejscu i ona poszła w tym punkcie. Więc powodem braku robienia kawy to była bzdura i to się zdarza i w Philipsach i w Saeco, to jest tylko uszczelka. Natomiast dzięki temu, że ten ekspres przestał robić kawę, jak ktoś zaczął teraz, niech sobie cofnie do początku, czy tam do pierwszej części filmu, do 1/3 pierwszej, zakręciłem się, do pierwszej połowy. Zobaczycie, co się stało z młynkiem. Ułamała się wysypka, o czym klient nie wiedział i działo się bagno. I jeszcze chwila, jeszcze trochę tej kawy do tego silnika młynka. No i dużo wyższe koszta. Nowy młynek kompletny kosztuje w tej chwili, już drożał 500 bodajże 50 zł, plus moja praca. Można kombinować z wymianą samej podstawy silnika, wtedy trochę jest taniej, ale to nadal jest drogo. Słuchajcie, ja tutaj przede wszystkim dzwonię do klienta. To w ogóle jest śmieć. Ustalam z klientem szczegóły całej reszty prac, bo tu już jakby część wiemy, części nie wiemy. No i działamy dalej. Mam nadzieję, że Wam się ten format podoba. Jeszcze raz pozdrawiam z Foxa Szymona z kanału Wielki Elektronik, bo to on mnie jakby zainspirował swoimi materiałami bez przycięć, jak on to roboczo nazywa. Pokazujemy Wam i on przy konsolach, przy laptopach, i ja akurat przy ekspresach, jak wygląda ta praca, jak wygląda diagnostyka. Mam nadzieję, że się podoba. Komentarze są Wasze, pytania, staram się odpowiadać, chociaż w ogóle bardzo Wam dziękuję za odzew, bardzo pozytywny, co na pierwszych filmach. Staram się Wam odpowiadać, staram się pomagać. To nie jest jakby ten kanał powstał, żeby się z Wami dzielić tą wiedzą. Tort jest olbrzymi, jeśli możecie sobie proste naprawy, mam tik nerwowy, nie? Sobie będę zagarniał. Jeśli możecie sobie proste naprawy wykonywać w domu z zachowaniem ostrożności, to jest 230 V, pamiętajcie. To ja nie mam nic przeciwko, słuchajcie, naprawiajmy te sprzęty, oceniajmy te sprzęty, bawmy się, kręćmy śrubki, to jest fajne, ja to lubię, ja nie lubię siedzieć przy biurku przed komputerem, a kiedyś tak pracowałem. Ale o mnie to może innym razem, jak Was się tu trochę uzbiera, to zrobimy jakieś Q&A, man. Kończę, bo już się rozgadałem, a jak ktoś mnie zna, to wie, że ja tak mogę długo. Kończę też z tym nerwowym tikiem, chociaż nie jestem zdenerwowany, ale jakoś tak, żeby coś robić z rękami. Mówił do Was Bartek, kanał Coffee Doctor, bez dubli, część druga. Komentarze Wasze, łapka w górę, łapka w dół. Miłego dnia, trzymajcie się, cześć!